Witam! Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować wyjątkowe tiramisu z nutą pomarańczy. To idealny deser na każdą okazję. Lekki, aromatyczny i niezwykle smaczny. Jeśli lubicie takie kreatywne przepisy i chcecie zobaczyć więcej pomysłów na pyszne desery, kliknijcie subskrybuj i dajcie łapkę w górę. To dla mnie ogromna motywacja, żeby tworzyć kolejne filmiki. Oto składniki na nasze tiramisu. Zaczynamy od przygotowania syropu pomarańczowego. Kroję świeże pomarańcze na pół i wyciskam z nich sok. Najlepiej zrobić to ręcznie, żeby zachować jak najwięcej smaku i aromatu. Wlewam sok do garnka, dodaję cukier i zagotowuję, a następnie odstawiam do schłodzenia. Można też do syropu dodać aromat pomarańczowy. Wiecie, że świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy zawiera więcej witaminy C niż kupne soki, dlatego zawsze polecam używać świeżych owoców w takich przepisach. A jak Wy najczęściej wykorzystujecie pomarańcze w deserach? Może macie swój ulubiony sposób albo pomysł na inne wersje tego tiramisu? Dajcie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. Teraz czas na krem pomarańczowy, który nada deserowi wyjątkowego charakteru. Zaczynam od starcia skórki pomarańczowej. Pamiętajcie, żeby ścierać tylko zewnętrzną pomarańczową warstwę, bo biała część może być gorzka. Następnie obieram pomarańcze, kroję je na kawałki i blenduję na gładką masę. Przecieram całość przez sitko, żeby pozbyć się pestek i włókien. Do tego przecieru dodaję cukier i mąkę ziemniaczaną. Wszystko dokładnie mieszam i zagotowuję. Kiedy krem zgęstnieje, odstawiam go do schłodzenia. Przechodzimy do przygotowania klasycznego kremu mascarpone z nutą pomarańczy. Do miski wkładam mascarpone, dodaję śmietankę, cukier puder i ubijam na sztywno. W trakcie ubijania dodaję pół łyżeczki aromatu pomarańczowego. Kiedy krem jest gładki i sztywny, odstawiam go na chwilę, żeby przygotować biszkopty. Ten deser to moja interpretacja, ale ciekawa jestem, jakie warstwy byście dodali do swojego tiramisu. Podzielcie się swoimi pomysłami w komentarzach. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi przepisami.
Przechodzimy do składania tiramisu. Nasączam biszkopty w syropie pomarańczowym. Ważne, żeby były dobrze nasączone, ale nie rozpadały się. To nada deserowi odpowiednią wilgotność. Następnie rozprowadzam krem mascarpone, a na niego dodaję warstwę kremu pomarańczowego. I tak powtarzamy. Kolejna warstwa biszkoptów, mascarpone i pomarańcze. Na koniec dekoracja. Używam kandyzowanej skórki pomarańczy, która pięknie wygląda i dodaje słodkiego aromatu. Możecie też dodać listki mięty, które ożywią całość. Gotowe! Spójrzcie, jak pięknie prezentuje się to tiramisu. Warstwy biszkoptów i kremu wyglądają naprawdę apetycznie. Teraz ukroję kawałek, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w środku. Jest idealne, wilgotne, lekkie i pełne smaku. Dziękuję, że byliście ze mną przy tym przepisie. Mam nadzieję, że spróbujecie go przygotować w domu. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych pysznych przepisów. Do zobaczenia!